Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszne ciasto leśny mech. Zapraszam na film. Ciasto robić będę w blenderze. Zaczynam od zblendowania 300 g świeżego szpinaku. Do rozdrobionego szpinaku dodaję 2 szklanki mąki pszennej, 3/4 szklanki mąki ziemniaczanej i całość ponownie blenduję. Następnie dodaję 2 łyżeczki cukru z wanilią, 3/4 szklanki cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i wbijam 4 jajka. Na koniec wlewam 3/4 szklanki oleju. Całość ponownie blenduję do połączenia wszystkich składników. I ciasto jest gotowe. Gotowe ciasto wylewam do formy o średnicy 26 cm, której dno wyłożyłam papierem do pieczenia. Ciasto piekę w nagrzanym piekarniku w 180 stopniach, funkcja piekarnika góra-dół. Piekę do suchego patyczka, tak około 30-35 minut. I tak wygląda ciasto po upieczeniu. Upieczone ciasto zostawiam w formie i studzę na kratce. Kiedy ciasto przestygnie, nożem odcinam tą górną część ciasta. Jak widzicie, ciasto zachowało piękny zielony kolor. Następnie za pomocą widelca kruszę odciętą część ciasta. Okruchy zachowuję na później do ozdoby ciasta. Następnie przygotowuję galaretkę. W 500 ml wrzącej wody rozpuszczam jedną galaretkę malinową. Galaretkę rozpuszczam mieszając. Rozpuszczoną galaretkę odstawiam do ostygnięcia. Kiedy galaretka przystygnie, wrzucam do niej 350 g mrożonych malin. Dobrze wymieszam i kiedy galaretka lekko stężeje, przekładam ją do formy, którą wyłożyłam folią spożywczą. Moja forma jest mniejsza od tej, w której piekłam ciasto. Jej średnica to 22 cm. W międzyczasie zrobię krem do ciasta. W dużej misce zmiksuję 600 ml śmietanki kremówki 30%. Do śmietanki dodaję 2 łyżeczki cukru z wanilią, 2 łyżki cukru pudru
250 g serka mascarpone i całość ubijam trzepaczką lub mikserem na puszysty krem. Moje ciasto podzieliłam na 2 blaty. Pierwszy z blatów posmaruję cienką warstwą kremu. Krem dobrze wyrównuję. I na kremie układam stężoną galaretkę. Staram się to zrobić jak najbardziej centralnie. Następnie naokoło ciasta zaciskam rant. Jak najbardziej ciasto możecie ułożyć z powrotem w formie, w której ono się piekło. Krem przekładam do rękawa cukierniczego. W rękawie robię nacięcie i wyciskam krem na galaretkę. Zaczynam od wyciśnięcia kremu w miejsce pomiędzy blatem a galaretką, a następnie cienką warstwę kremu wyciskam na galaretkę i dobrze wyrównuję. Na kremie następnie układam następny blat. Który również posmaruję cienką warstwą kremu. Na kremie układam wcześniej pokruszone ciasto, tworząc piękną zieloną warstwę mchu. Okruchy dobrze dociskam i na koniec ciasto ozdabiam owocami. I ja układam na nich również ciasteczka jeżyki. Przepis na moje ciasteczka znajduje się na moim kanale. Link do tego filmu zostawię Wam pod filmem. I moje ciasto leśny mech jest gotowe. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i chętnie z niego skorzystacie. Ja tradycyjnie dziękuję Wam bardzo za spędzony ze mną czas. Wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie, pa! Dzisiaj zrobię te przesłodkie, kruche ciasteczka jeżyki. Bardzo łatwe do zrobienia i smaczne. Mam nadzieję, że przepis Wam się sprawdzi. Ja Wam życzę smacznego i zapraszam do obejrzenia filmu. Do miski przesieję 300 g mąki pszennej, i 100 g cukru pudru.
Dodam również 2 łyżeczki cukru z wanilią. Do mąki i cukru wkroję masło 200 g. Dodaję również jajko i wszystkie składniki wyrabiam na gładkie ciasto. Tak przygotowane ciasto wkładam do foliowego woreczka lub zawijam w folię spożywczą i wkładam do lodówki na minimum 30 minut, aby ciasto się schłodziło. Kiedy ciasto jest już gotowe, odrywam z niego małe porcje i formuję z nich kulki. Wielkość kulek determinować będzie wielkość ciasteczek, więc zależy ona już od Was. Z tak uformowanej kulki następnie formuję stożek. Tworzę taką łezkę. Uformowane w ten sposób ciasteczka wykładam na formę wyłożoną papierem do pieczenia. Między ciasteczkami zostawiam odstępy. Pamiętajcie, że podczas pieczenia będą one troszeczkę rosły. Postępuję w ten sposób do wykończenia ciasta. Ciasteczka piekę w nagrzanym piekarniku w 170 stopniach Celsjusza przez około 15-20 minut. Czas pieczenia zależy od mocy Waszego piekarnika i wielkości ciasteczek. Sprawdzajcie je więc podczas pieczenia. Mają się one upiec na taki słomkowy kolor. Upieczone ciasteczka studzę na kratce, a w międzyczasie zrobię polewę. Do miseczki wkruszyłam czekoladę 150 g. Może to być czekolada mleczna lub gorzka. Do czekolady dodaję również łyżkę masła. Czekoladę i masło rozpuszczam w kąpieli wodnej, cały czas mieszając. Czekoladę możecie również rozpuścić w mikrofali. Kiedy czekolada jest gotowa, za pomocą pędzelka smaruję tę grubszą część ciasteczek. Zostawiając tą szpiczastą część niepomalowaną. Kiedy czekolada jest jeszcze płynna, zanurzam ciasteczka tą częścią z czekoladą w posypce czekoladowej lub w wiórkach kokosowych. Za pomocą wykałaczki na ciasteczkach maluję czekoladą oczka i nosek.
I tak oto w ten sposób jeden ze słodziaków jest już gotowy. Robienie tych ciasteczek to fantastyczna zabawa. Możecie zrobić ją z waszymi pociechami. Na pewno wspaniale spędzą z wami w ten sposób czas. Ja mam nadzieję, że te ciasteczka będą wam smakowały, przypis się sprawdzi i sprawi wam radość. Ja dziękuję wam serdecznie za spędzony ze mną czas, wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, pa!